Właśnie wróciliśmy z konferencji Beyond Code w Zakopanem i w tym odcinku chcemy Wam powiedzieć parę słów o tym, co mówiliśmy na naszej prezentacji. Powiemy, jak to jest, dlaczego mamy dużo wiedzy, której nie stosujemy, co możemy z tym zrobić, jak zabrać się do roboty i nie marnować czasu i zasobów, a przede wszystkim miejsca na dysku. A oprócz tego zobaczcie stado jaków. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rejkowski. Dosłownie kilka dni temu, w czwartek, byliśmy na konferencji Beyond Code w Zakopanem, organizowanej przez Grześka Dudę. Bardzo ciekawa konferencja, która nie skupia się na kodzie, na takich bardzo technicznych kwestiach, a bardziej na tym wszystkim, co jest dookoła. Na zarządzaniu, na organizacji swojej pracy, na work-life balance, na hobby nawet. Dużo ciekawych rzeczy, fajnych rozmów, świetni goście, świetna publiczność, dosyć kameralna konferencja. Świetnie się bawiliśmy. No i dziękujemy tym z Was, którzy tam przyjechali, z którymi rozmawialiśmy i miło spędziliśmy czas. Mieliśmy tam dwa swoje bloki, czyli jedną prezentację, o której dzisiaj chcieliśmy trochę porozmawiać, bo temat jest bardzo interesujący i zastanawiamy się, jak dużo z Was widzi go u siebie, ale również porozmawialiśmy z innymi liderami przy stole w formule Lean Coffee. Może kiedyś też zrobimy odcinek o właśnie takich formatach. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, czy byście chcieli taki odcinek narzędziowy o tym, jak prowadzić dyskusje, właśnie takie spotkania facylitować, kiedy ustalacie jakieś tematy w takiej formule właśnie Lean Coffee, czy Open Table i tak dalej. Ale Paweł, nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, co to jest Lean Table, więc jeżeli nie wiecie, co to jest Lean Table, no to też dajcie znać, to właśnie wtedy usłyszycie, co to jest Lean Coffee i tego typu formaty. No właśnie, no bo to jest temat naszej prezentacji, to co chcemy ruszyć, czyli no my wiemy dużo, mamy wiedzę. Problemy z tą wiedzą są dwa. Pierwszy problem jest taki, że nam się wydaje, że wszyscy wiedzą to samo i to jest ta słynna klątwa wiedzy. No a drugi jest to, że jednak tej wiedzy mamy kupę i jej nie stosujemy. I o tym chwilę sobie pogadamy. Mieliśmy o tym całą prezentację. Jak zapiszecie się do newslettera, to na pewno wyślemy Wam informację, kiedy nagranie z tej prezentacji będzie dostępne. Ale żeby nie trzymać Was też w niepewności, żebyście nie musieli na to czekać, to najważniejsze wnioski wrzucimy Wam właśnie dzisiaj i teraz. Uczymy się dużo. Wszyscy się uczymy. Jeżeli słuchasz nas teraz, oglądasz, to się uczysz. Ale często nie robimy tego z jakimś konkretnym celem. Kiedy patrzymy na to, czego się nauczyliśmy, książki, które przeczytaliśmy, notatki, które mamy, linki, no do tego jest mnóstwo. No ale problem jest taki, że nie zawsze wykorzystujemy, nie potrafimy uczyć się po to, żeby coś konkretnie osiągnąć, coś konkretnie zrealizować. I właśnie nasza prezentacja jest o tym, w jaki sposób robić to efektywnie, w jaki sposób inwestować ten czas po to, żeby rozwiązywać konkretne problemy, a nie tylko uczyć się dla samego uczenia. No bo niech pierwszy rzuci kamień, kto nie kupił jakiegoś kursu, książki, szkolenia, warsztatu, czy pojechał na konferencję i nic z tego nie wyciągnął, albo nigdy takiego kursu nie otworzył, nie przerobił, nie skończył. To jest bardzo istotne, żeby mieć po prostu cel, mieć konkretny cel, z którym trzeba się uczyć i jak właśnie mieć tą tarczę, do której strzelamy z łuku. To jest bardzo istotne i o tym często zapominamy, często tego nie robimy, tylko właśnie wciągamy wiedzę jak ze szlaucha strażackiego, po prostu toniemy w tym wszystkim, mamy coraz więcej, nie mamy czasu wykorzystać tego, co właśnie się nauczyliśmy, no bo już tutaj jest następny kurs, szkolenie, książka i tak ciągniemy. Dlatego też odcinki Nerd Management już nie są co tydzień, a co 2 tygodnie, tak żebyście mieli realnie czas to wdrożyć, a nie zasuwali po prostu jak chomiki w kółku, po prostu ciągnąć nową wiedzę, nowe doświadczenia. Czyli pierwsza rzecz, którą tutaj wspominaliśmy o znanych osobach, które korzystają z wiedzy właśnie jako narzędzia, jako inwestycji. I tutaj wspominaliśmy o Billu Gatesie, o Thomasie Edisonie, o Benjaminie Franklinie, o Elonie Musku, mimo że ostatnio jest trochę kontrowersyjny. Wszyscy ci ludzie robili i robią to, do czego my Was zachęcamy, czyli do stosowania nauki jako narzędzia, jako inwestycji. Mamy jakiś konkretny problem, wyznaczamy sobie jakiś cel i
szukamy tego, co zrobić, żeby ten cel zrealizować, czego się nauczyć właśnie, w jaki sposób musimy uzupełnić wiedzę. Ten cel to może być usprawnienie naszej codziennej pracy, to może być realizacja jakiegoś projektu, po prostu projektu w pracy kolejnego. To może być awans, rozwój, czy jakiś chociażby nowy produkt, czy jakaś nowa usługa. To są konkretne cele, które powodują, że możemy po prostu robić naszą pracę lepiej. Albo wręcz polecieć w kosmos, o ile macie na tyle odwagi, żeby to zrobić. To, co też istotne, rozmawialiśmy trochę, jak to się przekłada na naszą karierę, no bo mówiliśmy o tych celach konkretnych, żeby mieć konkretny cel. Jednym z takich, myślę, konkretnych celów, które macie oglądając Nerd Management, no jest to, żeby zostać tym dobrym liderem, więc mówiliśmy o dwóch takich modelach kariery, o modelu T-shape i V-shape i dlaczego to jest istotne, aby mieć dwie nogi umiejętności. O tym też zrobimy kiedyś osobny odcinek, może nawet zaprosimy fajnych gości, którzy siedzą w tym temacie głęboko, ponieważ o tym można spokojnie godzinami rozmawiać, więc teraz bym chciał się skupić na tej części tej prezentacji, gdzie mówiliśmy o narzędziach, czyli tak zwanych jakach. Znaleźliśmy stado jaków i o całym stadu jaków żeśmy mówili, zaczynając od macierzy Eisenhowera. To jest bardzo fajny tool, który już kiedyś wspominaliśmy. Jest to taka bardzo prosta matryca, którą tutaj widzicie, złożona z takich 4 elementów, czyli rzeczy, które są ważne i pilne, ważne, niepilne, nieważne i pilne i nieważne i niepilne. No i odpowiednio rzeczy, które chcemy się nauczyć, żeby dojść do tego naszego celu, czy w ogóle rzeczy, które chcemy realizować, to ta macierz Eisenhowera pomoże nam ustalać, na ile to jest dla nas istotne, co jest dla nas istotne i odciąć rzeczy, które są po prostu jakimiś takimi rozpraszaczami, wypełniaczami, które są po prostu nieważne, nieistotne, niepilne i z drugiej strony też pozwoli nam się skupić, no bo często robimy rzeczy, które są ważne i pilne, bo to są jakieś pożary, które są na teraz, już natychmiast trzeba coś zrobić, nie wiem, kontrola ze skarbówki, raport, ktoś się rozchorował, ktoś wypadł z projektu, nie wiem, deadline'y przekroczone i tak dalej, trzeba reagować, to jest clue naszej pracy lidera, ale bardzo istotne są te rzeczy, które są ważne i niepilne, te, które są strategiczne, te, które wymagają więcej czasu i ta macierz bardzo dobrze pomaga odciąć to, co zbędne i skupić się na tym, co istotne. To jest coś, co pozwoli nam potem zaplanować tę drogę, czyli wiedząc już, co chcemy osiągnąć. Czasami to jest coś, co przyjdzie do nas z góry, a czasami to jest coś, co sami sobie wyznaczymy. Musimy się zastanowić, co zrobić, żeby to osiągnąć. I tutaj jest istotne, żeby rozpisać ten plan krok po kroku. Rozpisać po prostu zadania. Tak jak planujemy projekty w pracy, tak musimy rozpisać plan do tego celu, który chcemy osiągnąć. I co jest istotne, że czasem się pojawią białe plamy. No bo czasem nie wiemy, co trzeba zrobić, żeby zrealizować jakiś punkt tego planu. To jest dobrze, na razie to zostaw. Ważne, żeby sobie przygotować szkielet tego planu, bo w drugim etapie, gdy będziemy już mieć tę mapę taką, która nas zaprowadzi do celu, to musimy zmapować naszą wiedzę, tę wiedzę, którą mamy właśnie do punktów tego planu. Czyli dużo z tych rzeczy będziemy wiedzieli, jak zrealizować, ale będą rzeczy, których absolutnie nie mamy pojęcia, jak zrobić, albo w ogóle nawet nie wiemy, czego zrobić, czyli są właśnie te białe plamy w tym planie. I z tego powstanie nam już taki plan uczenia się i to jest właśnie taki remanent naszej wiedzy i to powoduje, że przechodzimy właśnie z tego takiego nawyku uczenia się randomowego. Ja tu mam z tyłu masę książek, które sobie lubię czytać, bo może się przyda, ale przechodzimy do świadomego uczenia się, czyli wtedy nie czytamy właśnie tych książek na zapas, nie idziemy na jakieś szkolenie, bo może jest fajne, albo na prezentację, która może nam się przyda, tylko szukamy konkretnych stron, konkretnych minut w tym webinarze, konkretnych działów w jakimś tam szkoleniu. To wszystko nas prowadzi przez 4 etapy, czyli od momentu, kiedy my nie wiemy, czego nie wiemy, jesteśmy takim ignorantem, który podchodzi do nowego tematu. Kiedy zaczynamy już się uczyć, jakby wspinać, zdobywać tą wiedzę, no to zaczynamy widzieć, ile rzeczy nie wiemy, to jest tak zwana świadoma niekompetencja. Kiedy wiemy, że nie wiemy i to jest bardzo fajny etap, po którym następują takie góry i doliny, gdzie jest raz lepiej, raz gorzej, kiedy zdobywamy to doświadczenie. Tutaj właśnie w naszej prezentacji o to doświadczenie chodzi, żeby po prostu robić rzeczy, których się uczymy, testować, sprawdzać i na tym cała tak naprawdę zabawa w życie polega, żeby po prostu się bawić, testować i jedne rzeczy wyjdą, drugie nie wyjdą i trzeba po prostu iść do przodu, aż dochodzimy do etapu nieświadomej kompetencji. To są 4 poziomy kompetencji,
które pokazują nam właśnie ścieżkę uczenia się wszystkiego, czyli od momentu, kiedy nie mamy bladego pojęcia na dany temat, do momentu, kiedy coś staje się dla nas tak oczywiste, jak wiązanie sznurowadeł, czy jeżeli jesteście kierowcami, to prowadzenie samochodu. Nie zastanawiamy się, gdzie jest sprzęgło, gdzie hamulec, po prostu wsiadamy i jedziemy. I tu mówiłem później trochę o tym, że nie możemy wrzucać informacji do tego śmietnika, o którym mówiłem wcześniej, tylko musimy świadomie organizować informacje i je przetwarzać, wyciągać wnioski. Bardzo dużo powiedzieliśmy o tym w odcinku 25, do którego Was odsyłamy. To tutaj chodzi oczywiście o systemy zarządzania wiedzą przede wszystkim, zresztą to jest fajny temat i mój konik. I co jest ważne, że cały ten proces wiedzy, nauki, wdrażania tej wiedzy, to jest taki proces, który jest nazywany cyklem Deminga, czyli planujemy, wykonujemy, potem sprawdzamy rezultaty, zobaczymy, co nam wyszło, robimy sobie taką retrospekcję, trochę poprawiamy tam, gdzie trzeba i potem znowu wracamy do tego cyklu. To jest ważne, żeby pamiętać, że porażki będziemy odnosić. Niektóre uliczki są ślepe. Czasem się okaże, że nauczymy się nie tego, co trzeba, albo zrobimy nie tak, jak trzeba, albo ten plan trzeba będzie przebudować cały. To może się wydarzyć. Tak po prostu jest. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie należy się poddawać. Kolejna rzecz to ważne, kiedy wyjść z tego kołowrotku. Jeżeli zobaczymy, że naprawdę już mamy temat w miarę dobrze rozkminiony, to nie ma sensu się doktoryzować z tematyki. Chyba że chcecie się doktoryzować, ale wtedy musicie sobie stawiać po prostu wyższe kolejne cele. Natomiast ważne, że wtedy, kiedy to jest good enough, kiedy to nam wystarcza do tego, żeby zrealizować cele, uczymy się kolejnych rzeczy, wykorzystaliśmy to narzędzie, odkładamy je do naszej skrzyneczki. No właśnie, i w tej skrzyneczce mamy między innymi takie rzeczy jak learning plan, o którym mówiliśmy w 23 odcinku, który jest świetnym, taką matrycą do pracy i uczenia się z sensem, z celem, z potrzebą w kierunku, w którym wy chcecie iść i w którym wasza organizacja potrzebuje, żebyście poszli. Także to jest coś, co jest bardzo istotne, ale też istotna jest po prostu taka retrospekcja i zatrzymanie się, gdzie w tym cyklu Deminga, jak tutaj Krzyk pokazywał, jest ten krok sprawdzenia, takiej weryfikacji. I sam Deming mówił, to jest taka ciekawostka, sam Deming mówił, że ten krok nie powinien nazywać się checked, z angielskiego jest PDCA, czyli Plan, Do, Checked, Act. To raczej powinno być określone jako study, żeby się zagłębić w tych wynikach, żeby przestudiować, sprawdzić dokładnie, zrobić taką retrospekcję tego, czy faktycznie idziecie w dobrym kierunku, w złym, bo często jedziemy od projektu do projektu, i po prostu brakuje nam czasu. Z rzeczy, o których też bardzo ważne to tutaj powiedzieć, czyli czego nie robić, bo mówiliśmy co robić, ale mówiliśmy też czego nie robić, czyli to, co też Krzysiek już powiedział, nie uczymy się na zapas, za dużo rzeczy nam się nie przyda. Dobieramy rzeczy optymalnie, czyli jeżeli mamy nowy temat, który chcemy sprawdzić i zobaczyć, czy on jest dla nas, to nie lecimy od razu na 2-letnie studia MBA, czy 5-letniego magistra, tylko może weźmy sobie, obejrzyjmy film na YouTubie jakiś kilkunastominutowy i spróbujmy to zastosować w praktyce. To nam da dużo szybciej i zaoszczędzi masę czasu, kiedy się okaże, że to nie jest dla nas, czy to nie jest fajne, bo musicie wiedzieć, w jakim celu po prostu to robicie i to, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w naszym świecie IT, to, że musimy bardzo wszyscy uważać na rozpraszacze. Wszystkie media społecznościowe, przeszkadzajki, czy tematy, które są takie fajne, kolorowe, ale tak naprawdę nie przybliżają was do celu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć określone ten cel, żebyście wiedzieli, po co się uczycie, po co inwestujecie w swój czas. Co jest ważne, że oprócz tego ważna jest wytrwałość i systematyczność. Czasem będziemy odnosić sukcesy, czasem porażki, ale jeżeli będziemy każdego dnia po trochu starali się lepiej działać, polepszać to, co robimy, to będziemy dochodzili do celu. I co najważniejsze, po prostu trzeba zacząć to robić. Po prostu musimy zmienić ten właśnie taki sposób, takie podejście z takiego zbieractwa, z uczenia się czegokolwiek losowo, żeby zacząć podążać do celu i żeby składać te puzzle jedno do drugiego. Jakie są zalety takiego podejścia? Rozwiązujesz konkretne problemy realne, które wpływają na to, że się posuwasz do przodu, czy to w karierze, czy to w pracy. Zwiększasz swoją osobistą efektywność, i uwalniasz swój czas, bo robisz po prostu konkretne rzeczy. I to jest też taka konkluzja, z którą wychodziliśmy na tej konferencji. Akurat nasza prezentacja była jedna z pierwszego dnia, więc zachęcaliśmy do tego, żeby też każdy się zastanowił, co mogę zrobić tu i teraz na tej konferencji, idąc na jakieś konkretne prezentacje, z którym z moich projektów, tematów mnie to posuwa do przodu i to jest coś, co warto stosować do każdej konferencji. Widzimy, że odnosimy duże sukcesy chociażby u nas w firmie, jeżeli ktoś jedzie na jakąś konferencję z jakimś konkretnym celem. Na przykład jadę tam, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób
polepszyć przepływ informacji w moim zespole, albo w jaki sposób przeprowadzić jakąś reorganizację, w jaki sposób lepiej wymieniać się wiedzą pomiędzy zespołami i tak dalej. I to, co zrobiliśmy, to poleciliśmy kilka książek, które są wartościowe w tym temacie. Oczywiście tylko 3, żeby nie uczyć się na zapas. Pierwsza, która odpowiada na pytanie dlaczego, to jest książka Esencjalista Grega McKeowna. Druga, która opowiada o tym co, na czym się skupić, The One Thing Gary'ego Kellera. No i potem jak, czyli jak to realizować. Po prostu narzędziówka. To już jest klasyka Getting Things Done Davida Allena. To jest taki skrót tego, co powiedzieliśmy na konferencji Beyond Code w Zakopanem parę dni temu. Zapiszcie się do naszego newslettera, jeżeli chcecie się dowiedzieć, kiedy będzie udostępnione nagranie. Wtedy będziecie mogli obejrzeć całość tego wystąpienia. No i dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Do usłyszenia za 2 tygodnie we wtorek rano. Cześć! Cześć!